W tym odcinku specjalnym będziemy się przyglądać szczególnie włóczce Honey Bunny od marki Hobbii. Hobbii jest sponsorem tego odcinka specjalnego i to na tej włóczce będziemy rozwiązywać nasze problemy. Pierwszy problem jest taki, że trzeba się po prostu pogodzić z nim i nie ma rozwiązania. Czyli włóczka szenilowa robi bajzel po prostu wszędzie. I z tym się trzeba pogodzić. Musimy zaakceptować fakt, że kłaczki będą fruwały wszędzie absolutnie, więc jedyna moja rada jest taka, że jeżeli wybierasz włóczkę jasną, to po prostu nie zakładaj czarnych spodni ani czarnych leginsów, albo zaopatrz się w tą rolkę taką z klejem. Przejdźmy do problemów, które da się rozwiązać. Druga rada. Pamiętamy, że dobrze jest w każdym momencie tak naprawdę opalać końcówkę tej włóczki. Delikatnie zapalniczką opalamy, żeby uniknąć właśnie takiego nadmiernego brudzenia i nadmiernego kłaczenia. Po opaleniu te końcóweczki ładnie nam się zalepiają i praca jest dużo przyjemniejsza i odrobinę rozwiązuje problem numer 1. Pogadajmy teraz o samej pracy, o szydełkowaniu. Szydełko dobierasz do włóczki. Możesz wybrać szydełko takie, które jest dedykowane tej włóczce, będzie na etykiecie napisane, albo możesz wypróbować sobie, które Tobie będzie najbardziej pasowało, to już dowolnie. Natomiast przyjdzie w końcu moment, że trzeba będzie coś zszywać. Będą drobne elementy, ja tutaj mam mojego miśka, przynajmniej jeszcze to nie wygląda jak misiek, ale to misiek będzie, i będą elementy do przyszycia. I końcówka włóczki, no to tutaj znowu pojawia się ten sam problem, czyli że nam to wszystko tutaj ucieka, zrywa się i zazwyczaj zszywamy taką igłą, ja przynajmniej zszywam taką igłą zwykłą, najzwyklejszą, tylko z tępą końcówką. To są te igły do włóczki przeznaczone i one są super, natomiast jeżeli oczko, tutaj ta dziurka w igle jest za mała, no to będzie nam rozwarstwiała tą włóczkę i też będzie problem i to jest problem całkowicie niepotrzebny, więc dobra rada numer 3 jest taka, że jak macie ochotę pracować z włóczkami tymi szenilowymi, to się zaopatrzcie po prostu w porządną igłę, która ma wielkie oczko. To jest bardzo dobra rzecz, która się przydaje przy zszywaniu elementów. I z tego zszywania, i z tej igły, i z tego całego tematu wynika również tip 4, czyli rada dotycząca ogólnie zszywania maskotek, kiedy mimo wszystko, mimo zaopatrzenia się w porządną igłę, która ma duże oczko, są problemy ze zszyciem. Bo właśnie Wam się gdzieś tam w połowie na przykład, spróbuję to zrobić, o, na przykład Wam się w połowie, no urwałam. To miała być fail. To miała być włóczka do zszycia, a mi się urwała. W każdym razie chciałam tylko rozsunąć ten plusz. Nie? To jest też taka rada off topic, czyli uważamy i delikatnie pracujemy, nie szarpiemy tej włóczki, bo może się po prostu ten rdzeń w środku urwać. W każdym razie, jak nam się plusz będzie rozsuwał podczas zszywania, no to może nas to absolutnie denerwować, ale można zastosować taki trik, że zszywamy elementy, czekajcie, gdzie, o, mam tutaj takiego bardzo wysłużonego, on już nawet oczka, zobaczcie, jednego nie ma, czeka na reparację, to jest najstarsza chyba moja maskotka wykonana z takiej włóczki i bardzo przytulana i bardzo kochana, dlatego już tak wygląda, jak wygląda. I jeżeli właśnie potrzebujemy przyszyć elementy, głowę do tułowia, łapki, uszy, przy tych zwierzątkach amigurumi zszywanie będzie potrzebne, to zamiast używać włóczki, na której pracujecie, można użyć włóczki zwykłej, akrylowej, bawełnianej, obojętnie, która będzie maksymalnie zbliżona kolorem do tego, na czym pracujecie. Czyli ja bym sobie wzięła tutaj jakąś włóczkę bawełnianą w takim delikatnym brązowym kolorze i po prostu wtedy nawet na tej mojej ulubionej igiełce by się to sprawdziło, czyli na tej metalowej z małym oczkiem, po prostu się nie przejmujemy, zszywamy, tak jak zszywamy zwykłą, najzwyklejszą włóczką, nie mamy problemu ze zszywaniem włóczką szenilową, a to, że to jest inna włóczka, się spokojnie, to się w tym pluszu tak pięknie schowa, że nic na pewno nie będzie widać. Kolejny problem, jaki się pojawi, jeżeli jesteście osobami początkującymi i nie macie na koncie nie wiadomo jakiej liczby, na przykład maskotek czy innych robótek robionych na bazie okręgu, to pojawi się problem pod tytułem nie widzę oczek. Nie widzę oczek, nie wiem gdzie mam się wbijać szydełkiem, gdzie jest następne oczko. I teraz rady tutaj są 2. Właściwie 3. Pierwsza, najważniejsza. Ćwiczymy na włóczkach zwykłych. Nie zaczynamy raczej szydełkowania od tych włóczek pluszowych,
od takich włóczek cudownych i miękkich jak Honey Bunny, ale nie zaczynamy od nich, tylko nawet możemy sobie przerobić fragment. Jeżeli już mamy jakiś wzór, na którym koniecznie chcemy pracować, który koniecznie chcemy wykonać, to zaczynamy pracę na zwykłej włóczce, żeby już się przyzwyczaić, jak ja to będę robić, jak wygląda pierwsze, drugie, trzecie okrążenie, chociaż kawałek zrobić i wtedy dopiero przejść na tę włóczkę pluszową. Druga zasada jest taka, no zrobimy już w końcu to pierwsze okrążenie, magiczne kółko i obrobimy 6 półsłupkami. Tak się zazwyczaj, myślę, że najczęściej zaczyna te robótki okrągłe, no pluszaki generalnie. No i zrobię te 6 półsłupków i w ogóle nie widzę żadnego z tych 6 oczek, nie? Więc przechodzę do drugiego okrążenia i nie mam pojęcia, co mam zrobić. Więc ewentualność jest taka, że się po prostu należy zaopatrzyć w paczkę, pełną paczkę znaczników i śmiało nakładać choćby i na każde oczko. Umówmy się, na początku pewnie nie będziesz robić pluszaka takiego, że tych znaczników naprawdę będzie potrzebny 1 000 000, tylko jakiś miś można sobie śmiało zakładać na każde oczko znacznik, na pewno wtedy będzie wygodnie. Alternatywa do zakładania znacznika, jeżeli tego nie lubicie robić, jest taka, żeby zaufać swojej dłoni. I to się wiąże z tą pierwszą radą, czyli z tym, że mamy poćwiczyć na włóczce, która nie jest pluszowa. Jeżeli ręka już się przyzwyczai do wbijania, w które miejsce, gdzie jest pierwsze oczko, gdzie jest drugie, gdzie jest trzecie, ten ruch będzie prawie że automatyczny. Zobaczycie, że po jakimś czasie, po prostu chcę Was namówić do tego, żebyście były cierpliwe. Po jakimś czasie naprawdę to nie będzie żaden problem, bo Wy będziecie nawet, no można powiedzieć, nie będziecie nawet patrzeć, gdzie jest to oczko, bo Wasza ręka, ona już będzie widziała, jak będzie wychodzić stąd, to gdzie się wbija w następne oczko i trzeba zaufać procesowi, zaufać tym swoim wypracowanym ruchom. Najpierw je trzeba wypracować, żeby móc im zaufać, więc polecam ćwiczenie. Natomiast albo zakładamy mnóstwo znaczników i w ogóle się tym nie przejmujemy i po prostu mamy bardzo, bardzo plastikowo-kolorową robótkę, albo właśnie ufamy swojej ręce, ponieważ pamiętamy o tym, że robótka tego typu, włóczka pluszowa, ona bardzo wiele błędów wybacza. I oczywiście, że najlepiej by było, żeby rzeczywiście na koniec każdego okrążenia mieć dokładnie tyle oczek, ile mówi wzór. Żeby Wam wyszła ta kaczuszka i ten króliczek i ten misio idealnie. Natomiast miejmy też ten zapas swobody, ponieważ sporo pomyłek włóczka wybaczy, sporo pomyłek schowa się w tej pluszowej włóczce i naprawdę tego nie będzie widać, jak raz zapomnisz zrobić 2 półsłupków w jednym oczku, tylko zrobisz 1. Przechodzimy teraz do rozwiązania najczęstszego problemu, czyli pokażę Wam te moje metody robienia magicznego kółka albo czegoś zamiast magicznego kółka, żeby sobie ułatwić sprawy na samym początku, bo najgorzej jest poddać się po prostu po tym magicznym kółku. Włóczka Wam się 2 razy zerwie, wszystko się urwie, rozsypie, po prostu bez sensu, rzucam w kąt i nie robię więcej na szydełku. No, kiepsko jest tak zaczynać, więc może któraś z tych moich rad i któraś z tych moich metod sprawdzi się także u Was, więc odwracam kamerę i pokażę Wam, jak ja to robię. Pierwsza metoda to jest po prostu pominięcie magicznego kółka i to jest metoda, którą ja wykorzystuję najczęściej. Zamiast magicznego kółka robię 2 oczka łańcuszka. Na początek robię pętelkę początkową, której jeszcze nie liczę jako oczko. Następnie 2 oczka łańcuszka. 1 i 2. I w to oczko łańcuszka, które jest tutaj, to oczko traktuję jak magiczne kółko. To się sprawdza tylko przy tych włóczkach pluszowych, ponieważ jeżeli tę metodę zastosujecie przy zwykłej włóczce, to będzie widać dziurkę. Natomiast przy pluszowej włóczce tego problemu nie ma. Łapiemy zatem pętelkę, żeby nam nie spadła, wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka i robimy pierwszy półsłupek i na to oczko tutaj warto sobie założyć znacznik, żeby nam się z tym oczkiem łańcuszka nie pomyliło. Tu zakładamy znacznik i to jest pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, 4, 5 i 6. Jak widzicie, ja pracuję w ten sposób, żeby ta końcówka również mi się tutaj pod tymi oczkami schowała. Wtedy delikatnie można ją zaciągnąć i ona tutaj jest wpleciona. Jak się ją troszeczkę pociągnie, to ona dodatkowo zamyka to magiczne kółko. Delikatna dziurka jest, ale robi się bardzo, bardzo wygodnie.
Teraz już możemy przejść swobodnie do drugiego krążenia. Druga metoda. Robimy magiczne kółko tak jak zawsze. Tą metodą na krzyż. Tylko że zanim zaczniemy w ogóle robić te półsłupki, to już w tym momencie magiczną pętelkę zaciągamy prawie że do końca. Zobaczcie, zostawiamy malusieńki otwór, taki mniej więcej jak pętelka na szydełku, nie większy. I teraz dopiero łapię nić roboczą, wbijam się w to kółko i znowu prowadzę włóczkę, tą końcówkę tak, żeby ona była również wpleciona pod oczka. I teraz zaczynam robić dopiero pierwszy półsłupek. Ponownie na ten pierwszy półsłupek warto założyć znacznik. 2, 3, 4, 5 i 6. Jeżeli damy radę, tu ze środka można delikatnie zaciągnąć, ale ciągnąc tę końcówkę, już sobie zamkniemy magiczne kółko, bo ono jest, ta nitka jest również tutaj pod tymi półsłupkami i ona teraz nie zamyka jakby samego magicznego kółka, tylko przybliża po prostu te półsłupki do siebie. I myślę, że również jest w porządku, jeżeli zamkniemy w pierwsze oczko, zrobimy pierwszy półsłupek drugiego okrążenia, to naprawdę jest estetycznie super zamknięte, nic nie widać, no i nie ma problemu z naprawdę zaciąganiem mocnym tego magicznego kółka. Trzecia metoda, którą chciałabym Wam pokazać, to jest wprowadzenie dodatkowej nici tylko i wyłącznie na to pierwsze okrążenie. Łączymy włóczkę pluszową z włóczką jakąś tam bawełnianą, dowolną i teraz sobie możemy naprawdę ze swobodą pracować. Ponieważ jak będziemy zaciągać to magiczne kółko, to łapiemy głównie tę nitkę dodatkową. Pluszowa ma tylko i wyłącznie za nią podążać. Ciągniemy w moim przypadku tę nitkę bawełnianą. Ja sobie tutaj zastosowałam taką dosyć grubą włóczkę, ale możecie zastosować zwykłą nić, taką jak do szycia. Zobaczcie, to się tutaj w miarę nam pochowało. Delikatnie w niektórych miejscach ta włóczka jest widoczna, dlatego dobrze jest zastosować mniejszą nić, ale ja chciałam, żebyście dokładnie widziały, co robimy. Bez problemu magiczne kółko się zamknęło. Teraz już odrzucam tę nitkę i zaczynam pracować tylko i wyłącznie nitką pluszową. Końcówkę tej włóczki dodatkowej obcinam i pod jeszcze kilkoma oczkami chowam. Jeżeli Wam nie przeszkadza to, że tutaj w niektórych gdzieś miejscach włóczka jest widoczna tak minimalnie, to można zastosować włóczkę. Natomiast jeżeli zastosujecie nić, taką na przykład nić do szycia na maszynie, mocną, poliestrową, to ona Wam się tak pięknie schowa tutaj w tych pluszowych oczkach, że absolutnie nic nie będzie widać, więc to też jest, myślę, fajna metoda. Ostatni bonusowy tip na połączenie dwóch kolorów włóczek, jeżeli nie masz ochoty wrabiać końcówek. Zanim opalimy, tym razem nie opalamy tych końcówek, tylko ściągamy trochę pluszu z jednego koloru, ściągamy trochę pluszu z drugiego koloru i teraz ładnie te dwie końcówki tych sznureczków, które są w środku włóczki, zawiązujemy na porządny supełek. A na koniec, bo nam tutaj zostaną te niteczki, porządnie, ja to chyba jeszcze raz, na 4 razy zawiązałam, możemy przyciąć te niteczki pod jednym warunkiem, że złapiemy teraz
To jest właśnie ten bałagan, o którym wspomniałam. Łapiemy teraz zapalniczkę albo nad świeczuszką i delikatnie opalamy końcówki tych nitek przede wszystkim, które wycięłyśmy ze środka, żeby one nam się zlepiły porządnie. I wtedy można rzeczywiście przy samej robótce to obciąć. Włóczki są zakończone w mocny dosyć sposób oczywiście. I tak tutaj pozostaje ta sama zasada, że ten rdzeń w środku nie jest jakiś nie wiadomo jaki mocny zazwyczaj, więc tak jak tutaj się nie szarpiemy na połączeniu, tak samo przecież nie szarpiemy włóczki również tutaj, więc jest to na tyle stabilne połączenie, jak reszta tej włóczki. Po prostu. To już wszystko, co miałam Wam do przekazania. Mam nadzieję, że któryś z tych trików Wam się przyda. Dajcie znać, który. A jeżeli macie swoje własne jakieś triki sprawdzone, o których ja tutaj nie powiedziałam, to bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zostawiły komentarz pod tym filmem, który po prostu pomoże innym szydełkującym osobom, bo mi oczywiście bardzo na tym zależy, żeby jak najwięcej osób zaraziło się tą pasją. Jeżeli mimo wszystko zamierzasz się poddać i stwierdzasz, że włóczka szenilowa to nie jest dla Ciebie, to ja chciałabym Ci pokazać jeszcze, że naprawdę może być gorzej. To nie jest najtrudniejsza włóczka, która może Ciebie spotkać. Ja aktualnie robię kocyk z włóczki pluszowej, której naprawdę nie widać oczek, więc uwierz mi, że włóczka szenilowa na pewno nie jest najtrudniejszą włóczką, z jaką możesz się spotkać. Tę włóczkę też będę Wam niedługo pokazywała, a teraz już Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby zostawić swój komentarz, jeżeli macie jakieś sprawdzone metody pracy, nie tylko z tą włóczką, może Wam coś przyjdzie do głowy innego, a dziś już serdecznie Wam dziękuję za to wspólne dzierganie pluszaczkowe i do zobaczenia w kolejnym filmie.